Paulina Klimek dla KSW i jesteśmy w przededniach wydarzenia XTB. KSW 77 ze mną jest Mariusz Pudzianowski, który już w sobotę skrzyżuje rękawice z Mamedem Halidowem, ale zanim Mamed, to jeszcze wróćmy na chwilę do przeszłości. Twój triumf nad Michałem Materlą to była sensacja. Jak długo schodziły z ciebie te emocje po takim wydarzeniu? To znaczy dzisiaj na śniadanie jadłem jajecznicę, no i dobrze się czuję, no. A ogólnie to tylko marchewkę jadam. Jasne, jasne. Rozumiem, jak najbardziej na temat. Natomiast jeżeli chodzi o to wydarzenie, ty i Mamed, absolutne dwie ikony, legendy organizacji, można powiedzieć, że takie znaki markowe. Czy czujesz cały anturaż tego wydarzenia, że jest to walka dekady? Po tylu latach, kiedy bijemy się już tyle lat, 14 lat prawie, więc podchodzimy do tego normalnie jak do pracy. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Wchodzi dwóch zawodników, zawodowców, no i robimy robotę. Któryś z nas musi być tym numerem 1, ktoś będzie numer 2. Lada dzień zobaczymy. Mariusz, muszę użyć takiego porównania, że jesteś jak wino. Im starszy, tym lepszy, bo teraz tak naprawdę masz ten moment w swojej karierze, gdzie wszystko się udaje. Masz 5 zwycięstw pod rząd, wszystkie są przed czasem. To jest naprawdę coś niebywałego. I w czym tkwi sekret? No, kiedy przychodziłem do MMA, kiedy przyszedłem do KSW, troszeczkę za mną ciągnęło się to wszystko, ten cały płaszcz mięśniowy, więc dla mnie to była taka, można powiedzieć, zmora. Im dłużej ta walka trwała, mi gorzej było to wszystko ciągnąć i za każdym razem wyprowadzenie techniki, wszystko te ruchy ograniczone, niektórych technik wykonywać nie potrafiłem, a dzisiaj, gdy postawilibyśmy zdjęcie sprzed 14 lat Mariusza dzisiejszego i Mariusza z 2009 roku, z maja, więc to są zupełnie dwie inne osoby. Ten cały płaszcz mięśniowy zgubiłem. Trwało to niedużo, tylko 13 lat, żeby wejść sobie spokojnie do klatki i dzisiaj mówię z pełną świadomością, wchodzę do klatki 3 razy 5 minut, dam radę. Gdybyś mnie się zapytała 13 lat temu, czy dam 3 razy 5 minut, nie byłem w stanie przewalczyć uczciwie, dobrze całej rundy, więc dzisiaj normalnie wchodzę i poluję, jak tu przeciwnika ustrzelić, a nie tylko myśleć o przetrwaniu. A propos tego polowania, wczoraj zostało ci zadane pytanie na konferencji, takie troszeczkę sugerujące już koniec kariery i szybko naprostowałeś wtedy osobę, która zadawała to pytanie, że jeszcze troszeczkę chciałbyś trochę powalczyć. I teraz a propos polowania, polujesz jeszcze na Narodowy? Zobaczymy, jak wszystko się to potoczy. Na chwilę obecną skupiam się to, co będzie za 2 dni, na 17 grudnia, a później będę myślał, co dalej. Może być jeszcze 1, 2 walki, więc na pewno tym kibicom jeszcze dostarczę sporo emocji, jak to Mariusz zawsze mówi i pokazuje. I ostatnie, Mariusz, ode mnie dzisiaj już miałeś okazję poczuć kilogramy Mameda Halidowa, bo gdzieś tam go przewlokłeś przez swoje barki, ponosiłeś. Ciężko, lekko? Nie no, mamy to akurat jest sporo lżejszy ode mnie, 93 kg waży, ja ważę prawie 120, no to jest spora różnica między nami. No i u mnie troszeczkę tej siły, co by nie było, mimo to, że ja już nie dźwigam zawodowo tych ciężarów, ale jednak ta pamięć mięśniowa jest. Oczywiście, że trenuję na siłowni prawie codziennie, co drugi dzień, ale to są zupełnie inne treningi, inna specyfika treningów, ale jednak ta pamięć mięśniowa jest i dla mnie w przysiadzie 200 kg podnieść jest to pestka, czy tam 200 kg w martwym ciągu, już nie mówię o innych bojach, więc mimo to, że nie trenuję na siłowni, ale te 90 kg za dobrych czasów 100 kg jedną ręką podnosiłem, więc nie byłby to problem. Choć dzisiaj 100 kg jedną ręką może nie, ale te 60-70 kg spokojnie jedną ręką podniosę. Czyli mnie byś podniósł aż z nawiązką, byś wręcz podrzucił. Ja tylko przypominam Państwu, że żeby oglądać zmagania Mariusza z Mamedem, włączamy Viaplay już w sobotę lub jeżeli jesteście poza granicami Polski, można to też zrobić na kswtv.com. Jeżeli masz jakąś wiadomość do swoich fanów, to mikrofon teraz jest twój. Oglądajcie i nie radzę chodzić po drugie piwo, bo może się szybko to skończyć. Bierzemy tę poradę do serca. Dziękuję serdecznie.